Przeciętna długość życia współczesnego, nowoczesnego samochodu to 5-6 lat. Potem producenci wymieniają go na nową generację. Są jednak marki, które są do tego stopnia leniwe, że w nieskończoność przedłużają życie niektórych swoich modeli. Na przykład Volvo XC90 było na rynku aż przez 14 lat, a następca, czyli druga generacja, ma szansę pobić ten wynik, bo jest już z nami przez 8 lat. I tak wygląda 8-letni wóz. A czy nie ten egzemplarz akurat? Ten ma 8 miesięcy. 8 lat, ale trzeba przyznać uczciwie, że nadal wygląda bardzo dobrze, wręcz ponadczasowo. Trochę jak George Clooney. Nadal ma śnieżno-białe zęby, a dodatkowe zmarszczki i parę siwych włosów tylko dodają mu uroku i sprawiają, że jest bardziej przystojny. I może właśnie o to Volvo chodziło. Zamiast fundować mu operację plastyczną, która mogłaby wszystko zepsuć, to postanowiło tylko robić drobne poprawki. Natomiast o ile z zewnątrz się nie zmienia, to wewnątrz tych zmian jest trochę więcej. Wewnątrz mam na myśli te, których nie widać gołym okiem, czyli które kryją się pod maską. Nie silny. Wewnątrz to tym razem nie tutaj w środku. Bo mamy tutaj wersję T8 i jeżeli pamiętacie wersję T8 sprzed liftingu, no to nie zachwycała przede wszystkim pojemnością baterii, czasem ładowania, mocą całego układu i całą resztą. Natomiast po poprawkach jest znacznie lepiej. Podstawą tutaj jest poprzecznie ułożony ten sam czterocylindrowy silnik o pojemności 2 litrów i mocy 310 koni. Natomiast silnik elektryczny wydatnie wzmocniono, ponieważ o ile w poprzedniku miał 87 koni mechanicznych, to teraz to 145 koni mechanicznych, a moc całego łącznie układu to 455 koni mechanicznych i ponad 700 Nm. Natomiast istotniejsze jest to, że mocniejszy silnik połączono z większą baterią, ponieważ ta w poprzedniku miała tylko 11,7 kWh, a tutaj to już jest 18,8, więc tam mieliśmy zasięg na poziomie 25-30 km realny. Tutaj Volvo mówi o ponad 60 km według WLTP i nawet 80-90 w mieście. Ale w rzeczywistości możemy liczyć bardziej pewnie na 50-60, co jednak w pluginie już powinno robić dobrą robotę. Oprócz tego, że mamy większą baterię, mamy też większy zbiornik paliwa, bo w poprzedniku to było tylko 50 litrów, więc jak jechaliście w trasę, a to bydlę żłopało, to mogliście liczyć na przejechanie 300-400 km. Tutaj mamy już 71 litrów zbiornika paliwa. Więc reasumując, mocniejszy elektryk, większa bateria, większy zbiornik paliwa. Możecie zatem się spodziewać, że, nie wiem, zmniejszono w związku z tym wnętrze, albo nie można tu mieć 7 foteli, bo gdzieś trzeba było upchać te baterie. Nic bardziej mylnego. Bateria jest pod tylną kanapą, silnik jest tutaj między tymi osiami elektryczny, nie ma żadnego wału napędowego, który by przenosił moc i moment na tylne koła z silnika spalinowego, w związku z czym mamy tutaj nadal, i to w standardzie, 7 miejsc i 640 litrów bagażnika, tak jak teraz go tutaj widzicie. Można go oczywiście powiększać i zmniejszać poprzez przesuwanie tych tylnych siedzeń oraz przez otwieranie tych siedzeń. Udało się nawet wygospodarować, słuchajcie, tutaj dodatkowy schowek na kabel do ładowania. Sam kabel do ładowania to, wygląda tak, jest fajny, bo ma maleńki ten sterownik, natomiast moc ładowarki pokładowej jest dosyć niewielka, bo to 3,4 kWh. Co w praktyce oznacza, że nawet jeżeli się uprzecie i założycie sobie na przykład do siły taki kabel, chociaż ten nie jest do tego przystosowany, ale pewnie są takie rozwiązania na rynku, może oferuje nawet samo Volvo, no to będziecie w stanie naładować go albo z takiej ładowarki miejskiej, nie? Z Type 2, no to będziecie w stanie naładować go do pełna w 5 godzin. Natomiast z takiego elektrycznego gniazdka 230V w domu będzie to około 9-10 godzin, więc dosyć długo. Praktyczność samego bagażnika już na pierwszy rzut oka nie budzi żadnych zastrzeżeń. Dwie wielkie walizki, kanapa teraz jest maksymalnie przesunięta do tyłu i ma maksymalnie pochylone oparcia i zobaczcie, dwie walizy nam wchodzą w ten sposób bez najmniejszego problemu z palcem w pipce. Jak to sobie wymontujecie i zaczniecie je układać w ten sposób na przykład, o tak, no to zobaczcie, tu jeszcze zostaje miejsca na dwie takie bez najmniejszego problemu. Auto jest tak wysokie, że jak naprawdę będziecie już potrzebowali wpyte miejsca, bo żona będzie... I zobaczcie, ile tutaj jeszcze mamy miejsca. Na drugi taki zestaw. No może nie, może tutaj jeszcze wejdzie jedna taka wielka walizka, na nią jeszcze jedna. No 5 takich wielkich walizek to w ogóle z palcem w pompce, więc możecie jechać sobie na nie dwutygodniowe, ale na 2-miesięczne wakacje i w zasadzie nawet sobie przeprowadzkę urządzić
z takim samochodem. 640 litrów pojemności. Przy 7 fotelach, przy pluginie, przy wielkiej baterii i z mocnym elektrykiem na tylnej osi. To się nie zdarza. Tu mamy taki przycisk w naszej wersji. Ten przycisk odpowiada za obniżanie tylnego zawieszenia. O! A potem możecie go sobie również podnieść, ponieważ nasza wersja ma pneumatykę. Kosztuje dodatkowo 11 tysięcy złotych i ta pneumatyka działa tak, że jak jedziecie szybciej autostradą, to obniża o kilka centymetrów samochód. Przy załadunku też możecie go sobie obniżyć, żeby na przykład cięższe walizki było Wam łatwo wrzucać do środka, do bagażnika. Natomiast możecie też sobie podnieść. O, i na przykład jak ja sobie podniosę, to nadal niestety walę głową w klapę bagażnika, bo zobaczcie, ona jednak się mogłaby otwierać parę centymetrów wyżej, ale to już jest niestety jej absolutny limit. Dobra, to teraz pytanie, czy bąk wejdzie na trzeci rząd siedzeń. Fotele oczywiście te na tylnej kanapie są regulowane w wersji 7-osobowej o 12 cm. Zobaczcie, to dowód na to, że był maksymalnie do tyłu przesunięty. Natomiast można też regulować niezależnie samo oparcie. Ono może być niemal pionowo, więc jak w ten sposób zrobicie, to wchodzą Wam jeszcze dwie dodatkowe walizki, takie wielkie do tego bagażnika. To jest coś nieprawdopodobnego. Natomiast wiadomo, że jak w 5 osób będziecie jeździli, to chcecie mieć tutaj komfortowo. No to komfortowo będzie? Będzie komfortowo. Ten fotel jest bardzo daleko do tyłu przesunięty, tak żeby tam usiadła taka osoba jak ja bez najmniejszego problemu. Zobaczcie, ile mam miejsca nad głową. Cała łapa wchodzi, jeszcze mogę jak Benny Hill sobie zrobić. Na kolana miejsca, ilość znośna, tak jak mówię, ten fotel jest bardzo daleko do tyłu przesunięty. Co ciekawe, nawet tylny, ten środkowy fotel jest pełnowymiarowy. Zobaczcie nadal, ile mam miejsca nad głową. Natomiast nóg, no już tutaj w ten sposób nie zmieszczę. Mogę je sobie wrzucić tutaj, o, po bokach w ten sposób. Tu jest specjalna nakładka na tunel środkowy, żeby dzieciory Wam nie pobrudziły wykładziny i nie poniszczyły. Zobaczcie, to jest dowód na to, że ten samochód ma już swoje lata. Tu normalnie powinno być gniazdo zapalniczki, ale tutaj ukryto 2 gniazda USB-C, czyli po prostu kupiono za 8 zł na AliExpress taką wtyczkę i wsadzono w miejsce gniazda zapalniczki de facto. 4 strefy klimatyzacji tutaj w standardzie, natomiast tu możecie tylko ustawić sobie temperaturę, moc nawiewu. Siateczki są, jest podłokietnik, są cup holdery w podłokietniku, takie se. Kanapa dzielona oczywiście w proporcjach 40-20-40. Fajne jest to, że jak rozłożycie to całkowicie, to zobaczcie, powstaje równiutka, płaściutka podłoga na powierzchni całego w zasadzie samochodu. O, i to się blokuje i trzeba wtedy to do tyłu. Fajnie rozwiązany pas, bo tak jak w vanach, czyli on nie jest gdzieś od sufitu poprowadzony, tylko jest poprowadzony tutaj z samego fotela. No dobra, to fajne, że zobaczcie, jak chcecie wejść do tyłu, to tylko pociągacie tu i robi Wam się tak zwane easy entry, czyli leci fotel maksymalnie do przodu i się odchyla oparcie i to robicie jedną dźwigienką. Szkoda, że z myślą o dzieciach nie zrobiono drugiego takiego uchwytu, na przykład tutaj w tym miejscu, żeby mogły sobie to otworzyć, bo tutaj jest im trudniej sięgnąć, trudniej złapać i trudniej odchylić, ale starsze dzieciory powinny dać sobie radę, skoro bąk sobie dał. To teraz ja idę tam. Ciach, ciach. No a nogi tu nie będzie dużo miejsca. Dla dorosłych osób oczywiście trzeci rząd jest wyłącznie na krótsze dystanse. To jak sobie tutaj złożę, to... Ała! Dzieciak będzie miał tutaj znacznie wygodniej, natomiast nie ma isofixów, więc albo na poddupniku, albo z nóżkami tam te większe dzieciaki, które do 1,50 m, 60 m mają, już mogą jeździć bez fotelików, no to będą tutaj miały po prostu wygodnie. I powiem Wam, że jeszcze włożycie do bagażnika parę walizek, ponieważ wówczas ma on 260 czy 270 litrów. No oczywiście nie jest to bagażnik, w który się spakujecie na 2-tygodniowy urlop w 7 osób, ale popatrzcie, wchodzi tu duża taka walizka, a jak powiecie wszystkim, że możecie zabrać tylko po kabinówce na ten tydzień, no to kabinówka na tydzień w Chorwacji Wam wystarcza. To proszę, 1, 2, 3, 4, 5, myślę, że 6, jak dobrze upchniecie, to wchodzi 6 kabinówek i brakuje już tylko takiej dla jednego pasażera. On może latać na golasa. A jak zależy Wam na jeszcze większym bagażniku, a nie jeździcie w 7 osób, to bierzecie 5-osobowego diesla i wówczas macie do dyspozycji ponad 700 litrów bagażnika. Ja pitole. I to wszystko w nadwoziu, które ma
5 metrów bez 5 centymetrów. Natomiast gabarytowo, słuchajcie, ten samochód króluje nad innymi w zupełnie innym wymiarze. W wymiarze szerokości, bo wyobraźcie sobie, że ma ponad 2 metry bez lusterek szerokości, o centymetr większy niż BMW X7, 10 centymetrów większy niż Lexus RX i kilka centymetrów więcej niż Audi Q7. Coś nieprawdopodobnego. Reasumując, pod względem praktyczności to auto zawstydza wszystkie SUV-y, jakie są dostępne na rynku i wszystkie chyba nawet minivany, łącznie z Fordem S-Maxem, nie zawstydza tylko i wyłącznie mojej V-klasy, która jest na wynajem i możecie sobie obejrzeć jej test tutaj. Oprócz tego z takich praktycznych rzeczy dzieciory mogą mieć roletki, oczywiście, Bowersa Wilkinsona mogą mieć, żebyście mogli im bajeczki puszczać, żeby ładnie brzmiały. Bowerson i Wilkinson kosztuje jakieś 14 000 złotych, ale uważam, że do niego akurat zawsze warto dopłacić. Spójrzcie, bardzo lubię te wstawki Volvo, bo one są jak pasek taki do drogiego zegarka, taką mają strukturę, fakturę. Czujecie to pod paznokciem, jest to bardzo przyjemne w dotyku i generalnie mnie akurat stylistyka Volvo się podoba, nawet ta, która jest wewnątrz, mimo że owszem, ma to wszystko swoje lata i w pewien sposób czujecie to wsiadając do środka, to przejrzystość tego, ten minimalizm połączony z jakością wykonania i z materiałami, jakich do tego wszystkiego użyto, sprawia wrażenie sprawia wrażenie ekskluzywności, ale takiej w dobrym smaku, w dobrym skandynawskim guście. No zobaczcie, jak to jest ładnie zrobione. Ten Bowerson Wilkinson nawet. Osobiście wybrałbym inny kolor wnętrza. Na szczęście możecie zamówić sobie na przykład beżowe, a przede wszystkim to warto zamówić taką wełnianą tapicerkę. Ja wiem, że to trudniej się czyści, ale wygląda obłędnie, kosztuje 7000 zł. Ma taką wadę, że nie można zamówić jej z wentylacją. Wentylacja występuje tylko w takiej perforowanej skórze nappa. Za skórę nappa trzeba dopłacić dyszkę. Włączymy sobie silniczek, gdyż możemy na postoju, bo to plug-in, a jak plug-in, to będzie tu chodziła nam tylko elektryka, nic nie będzie smrodziło i hałasowało. O, i ja sobie włączę wentylację fotela, ma oczywiście ogrzewane też fotele i może mieć ogrzewanie kierownicy. Jak na sali koncertowej, jakbyście stali na środku sceny normalnie, ale orkiestra grała wokół Was cała. Przepięknie to gra, rewelacyjnie. Tutaj jak na to sobie patrzycie, to macie wrażenie, że to jest system multimedialny, dokładnie ten, który był 8 lat temu i macie rację, bo nasz egzemplarz jeszcze ma ten satary system Volvo, natomiast w najnowszych Volvo macie już system oparty na interfejsie Androida. Dokładnie wygląda jak Android i używaliśmy go w kilku modelach i powiem Wam szczerze, że wolałem ten starszy. Dzisiaj jak zamawiacie już XC90, to już dostaniecie z Androidem. Nie rozumiem poza tym, dlaczego z Androidem, skoro ten samochód wygląda bardziej jak iPhone, w sensie takiego stylu, ten minimalizm, ta czytelność, ta przejrzystość tego wszystkiego, więc wolę ten stary system zdecydowanie, szczególnie, że pamiętam go z innych modeli, więc jest dosyć intuicyjny. Tu sobie wszystko możecie poustawiać, tam od góry jak zjedziecie, tutaj po bokach. Bardzo prosto się klimatyzację ustawia, po prostu bierzecie na bok, tak. Jak klimy chcecie więcej, to możecie, tu macie ustawienia klimatyzacji, możecie sobie dla tylnych siedzeń ustawić odrębnie, zwiększyć i troszkę, bo żebyś się, z jednej strony, żeby się nie przeziębił silny, ale też, żeby Ci było chłodniej. Klimatyzację w trzecim rzędzie możecie ustawić, możecie wyłączyć klimatyzację w obu, możecie nawet zaprogramować sobie czas, kiedy odjeżdżacie, jako że to jest plugin, to Wam albo schłodzi, albo dogrzeje, albo nawet włączy Wam podgrzewanie siedzeń i kierownicy przed odjazdem, żeby Wam było ciepło w dupkę od razu, jak usiądziecie na tym fotelu, a nie dopiero po chwili. Android Auto i Apple CarPlay w tej wersji tego starszego systemu niestety wyłącznie po kablu. Tutaj jest panel taki, jakiego nie lubimy, czyli z tego fortepianu, bo on się bardzo kurzy i bardzo palcuje. Taka sama jest ramka tutaj wokół centralnego wyświetlacza i wokół nawiewów. Natomiast co do estetyki, tak jak już wcześniej mówiliśmy, nie mamy najmniejszych zastrzeżeń. Wygląda to wszystko bardzo ładnie. W poprzedniku było tak, że bardzo często załączał się silnik spalinowy, bo ta elektryka była tak słaba, że jak mocniej wcisnęliście pedał gazu, bo chcieliście szybciej wystartować ze skrzyżowania albo kogoś wyprzedzić, no to włączała się spalinówka. Tu już jest zupełnie inaczej, bo zobaczcie, to jest maksymalne przyspieszenie i ono naprawdę jest dynamiczne, więc wszystko, co musicie zrobić, to albo obserwować tą wskazówkę tutaj, żeby nigdy nie wykraczała poza to niebieskie pole, albo
wyczuć pedał gazu, a da się to bardzo łatwo zrobić, bo tak przyspieszamy, już naprawdę wartko idzie do przodu i wtedy będziecie mogli po mieście naprawdę jeździć cały czas w tym hybrydowym, domyślnym ustawieniu, a nie będziecie musieli wchodzić w opcję, która nazywa się, o tu są tryby jazdy, Pure. I to jest oszczędna jazda i tutaj już jedziecie, wymuszacie tak naprawdę elektryka, aż do kickdownu on jedzie tylko na elektryce. Dopiero w momencie, kiedy włączycie kickdown, to włączy się silnik spalinowy, co teraz się stało. I co ciekawe, wtedy wróci do hybrydowego, więc będziecie jeszcze raz musieli wrócić do elektryka. Więc jak chcecie jeździć w trybie Pure, to pamiętajcie, że do kickdownu nie robić kickdownu i on wtedy będzie jeździł jak cza. Wkurzające jest to, że żeby wejść w te tryby, to właśnie trzeba się przeklikać przez cały ten ekran. Najpierw przesunąć tak, potem wejść tutaj i wtedy macie Constance AWD, czyli napęd na wszystkie koła. To oznacza, że cały czas pracuje silnik spalinowy, bo on napędza przód i cały czas pracuje silnik elektryczny, bo on napędza tył. Mamy ten Pure, to jest oszczędna jazda wyłącznie na elektryce i mamy tryb hybrydowy, czyli samochód sam sobie decyduje, kiedy jedzie na elektryce, a kiedy jedzie w ustawieniu spalinowym, czyli ten domyślny. I zniknęły mi tryby i znowu muszę wejść w tryby, ponieważ jeszcze jest Individual, który możecie sobie dostosować. Jest Power, czyli jazda sportowa, wiadomo, że wówczas pracuje wszystko. I jest jeszcze Offroad na nierówną drogę. Wtedy to pneumatyczne zawieszenie się podnosi, tak jak już mówiliśmy. No i inaczej też działają te silniki, też oba, bo przecież musimy mieć napęd na 4 koła. Domyślnie sobie pojedziemy teraz w hybrid. A oprócz tych trybów jeszcze macie tutaj dwa takie przyciski, tak to nazwijmy. Jeden to jest Charge, czyli jedziecie i silnik spalinowy doładowuje silnik elektryczny, a kolejny to jest Hold, czyli podtrzymanie naładowania baterii. Na przykład macie jakieś, tak jak my teraz, 1/3 i chcecie tę 1/3 zachować sobie na później, bo na przykład wjeżdżacie do miasta i żeby nie smrodzić i nie hałasować, to wtedy używacie holdu. My sobie teraz użyjemy holdu, czyli zostawimy sobie energię na później, bo chcemy zrobić przyspieszenie od 0 do 100 tylko na elektryce. Ciekawi jego jesteśmy i ciekawi jesteśmy jeszcze prędkości maksymalnej na tej elektryce, jak wjedziemy sobie na ekspresówkę. To ile pojedzie Volvo XC90 T8 Recharge tylko dzięki energii z baterii? Przy jakiej prędkości włączy nam się spalinówka? Skrzynia biegów. Normalna, 8-biegowa, automatyczna, ale jak sobie wejdziecie tutaj, jeszcze raz klikniecie, to zamiast D macie B. I to oznacza, że samochód działa z pełną rekuperacją i macie one pedal tak naprawdę. Zobaczcie. Do zatrzymania na rondzie. Na sam koniec muszę nacisnąć tylko hamulec. Tak działa rekuperacja. A teraz ruszam. I już włączył mi się spalinowy, więc ewidentnie jadę jak klasyczną hybrydą. I dzięki temu, że mam ten hold. W związku z czym możemy sobie sprawdzić płynność działania tego wszystkiego. Z powrotem w D wchodzimy. Jak zdejmuję nogę z pedału gazu, to tu się zapala bateryjka. To oznacza, że wyłączony jest całkowicie silnik spalinowy, a bateria się doładowuje. Kładę nogę na pedale gazu i od razu samochód odjeżdża. Płynność jest niesamowita. Nie wiecie w ogóle, kiedy ten silnik elektryczny jest wyłączony, a kiedy się załącza. Pracuje bardzo cicho i nie czujecie tego pod pedałem gazu, ani słuchowo prawie w ogóle. Podpowiada Wam to jedynie ta kropelka tutaj. Jak się pali, jest taka wypełniona, to znaczy, że spalinowy silnik chodzi, a jak zgaśnie, tak jak teraz, to znaczy, że jest wyłączony spalinowy. I kładę, zobaczcie, na pedale gazu i od razu w zasadzie mam ten moment. To zasługa tego, że ten silnik elektryczny jest mocny, ma wysoki moment, samochód wartko przyspiesza, a nie trzeba czekać. Sam samochód, szczególnie z tym pneumatycznym zawieszeniem, jest definitywnie nastawiony na komfort. Nie jest to auto, które ma się prowadzić i to definitywnie czujecie. Wszyscy jego niemieccy konkurenci po prostu lepiej się prowadzą. Tutaj kręcę kołem kierownicy i nie bardzo wiem, co się dzieje z przednimi kołami. Muszę po prostu ufać temu, że jak skręcam w lewo, to one też gdzieś tam są z przodu i skręcają w lewo, a jak w prawo, to że w prawo. Ten układ kierowniczy totalnie izoluje Was od tego, co się dzieje z przednimi kołami i po jakiej nawierzchni jadą. Do tego, jak wjeżdżacie na poprzeczne nierówności, takie jak teraz tutaj, to czujecie, że tak, sztywność nadwozia nie jest najlepsza, największa, bo 8 lat temu nie przywiązywano do tego aż tak dużej wagi, jak obecnie. To jest po pierwsze. Po drugie, cały czas czujecie od zawieszenia takie drgania. To oczywiście kwestia też 22-calowych felg za dodatkowe 10 000 złotych, które mamy w tym egzemplarzu. W serii to jest 20 cali.
Natomiast na tych 22-calówkach wygląda obłędnie. Natomiast to one też przenoszą tutaj drgania i to ewidentnie jest, słuchajcie, czuć. Mówiąc krótko, prowadzi się jak wielki, ciężki SUV na 22-calowych kołach. No dobrze, to zbliżamy się do punktu pomiarowego, czyli możemy sobie wejść w tryby jazdy i nacisnąć piór. I teraz jedziemy tylko na elektryce. I zaraz zobaczymy 0-100, jaki wynik zrobimy na tej elektryce. No dobra, jesteśmy w trybie piór, wchodzimy w D. Tryb piór oznacza, że mamy napęd tylko na tylną oś, bo tylko tam jest elektryk i tylko to on będzie pracował. Ciach. O Jezus! Głupi. Jeszcze raz. Start. O, teraz ładnie. Wtedy chyba za głęboko go docisnąłem. ,14,1 sekundy w wielkim SUV-ie, tylko na elektryce. To naprawdę bardzo dobry rezultat, chociaż nie tak dobry jak na przykład w Lexusie NX 450H+, tylko tam mamy dużo lżejsze auto, bo też mniejsze, niższy segment, ale możecie ten test zobaczyć sobie tutaj. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, było coś koło 10 sekund. Natomiast i tak super, naprawdę. Normalnie tamta poprzednia wersja, nie wiem, czy by się zmieściła w 20 sekundach. Moim zdaniem byłoby to około 25 sekund, więc tutaj ta sprawność tylko na elektryce naprawdę jest super. To teraz sprawdźmy w takim razie, jak to będzie w zupełnie innym trybie. Czyli w trybie Power, jazda sportowa. Ponieważ Volvo chwali się, że najlepszy wynik, jaki jesteście w stanie osiągnąć w XT90T8 Recharge, to jest, uwaga, 5,4 sekundy. A tu już jest w cholerę szybko. Nie tylko jak na Volvo, tylko w ogóle jak na SUV-a. Start. Jest proces. Uja! Aż szarpnął. Jop, ty! 5,6. Pierwszy pomiar na mokrej nawierzchni i czułem, jak się uśliznęły koła. Dobry jest, nie? O, zabuksował normalnie przednimi kołami jeszcze na drugim biegu. 5,5. To on zrobi lepszy wynik, słuchajcie, na suchym niż podaje producent. Myślę, że będzie, rozłączyło się, cholera. 5,5 sekundy w takich warunkach, gdzie jest lekko mokro i jeszcze na drugim biegu lekko zamielił przednimi kołami, no to powiem Wam, że jak jest sucha nawierzchnia, to zrobi lepszy wynik niż 5,4 podawane przez producenta. Spodziewałbym się bardziej 5,2. Generalnie jestem pod wrażeniem dopracowania tego całego napędu, płynności jego działania, szybkości, tego, że niepotrzebnie się nie włącza silnik spalinowy jak nie musi, tego, że jak się włącza, to tego nie słyszycie i nie czujecie. Naprawdę wow! Kiedy trzeba, to są osiągi, kiedy trzeba, to jedziecie tylko sobie delikatnie na elektryce. No poważnie tutaj duży szacun. Natomiast przecież takim samochodem nie będziecie sobie urządzali wyścigów spod świateł, ani nie będziecie kupowali sobie wielkiej XC90 po to, żeby turlać się po mieście. Tylko będziecie takim samochodem jeździli sobie w trasy. Pakowali sobie rodzinkę i sobie lecieli na weekendy. A nie wyjeżdża się na weekend z domu 50 km od tego domu, tak żeby starczyło Wam zasięgu na elektryce, tylko wyjeżdża się dalej. I wówczas wyładowuje Wam się bateria i musicie jechać wyłącznie w trybie hybrydowym. I mnie bardzo interesuje to, ile on będzie spalał w trybie hybrydowym na trasie, jadąc 120-140 km na godzinę. Ale jeszcze zanim pojedziemy na autostradę, to zrobimy jedną rzecz. Zważymy tego kloca. Tak, poczekaj. I czwarte. Masa całkowita, razem ze mną na pokładzie i razem z pełnym zbiornikiem paliwa. No prawie pełnym, 80-85%. 2,5 tony.
No, więc Volvo, możecie sobie wpisać w swojej dokumentacji technicznej dotyczącej XC90 T8 Recharge, że waży 2 tony 475 kg z bąkiem za kierownicą i z prawie pełnym zbiornikiem paliwa. O, zobaczcie. 1/4 baterii i 13 km zasięgu. I z praktyki naszej z tym samochodem kilkudniowej wynika, że realny zasięg, jak się kręcicie po mieście i trochę pod miastem, to jest 50, 55, czasami 60 km. Nawet w mieście nie macie co marzyć o tych 80 czy 90, które podaje Volvo, nawet w optymalnych warunkach, bo samochód przez tę masę żre dużo prądu, mówiąc krótko. I fizyki się nie oszuka. Jak się ma 2,5 tony do uciągnięcia i silniczek, który ma 145 koni elektryczny, no to żreć to prąd musi. I żre w tym wypadku około 30 kWh na setkę. No chyba, że będziecie jeździli jak silny, to wtedy 29,5. Zobaczcie, kurde, i on nawet żwawo od tych 100 na godzinę. O. Patrzcie, jeszcze jedzie na elektryce. 125. 130. 100... Co? O, i teraz osłabł. O, i zobaczcie, co tu się dzieje. Ja mu głębiej, a tu mu spada 144. No, ale 140 przepisowe na autostradzie jedzie na elektryce. I to koniec, słuchajcie. Do kickdownu mu wbiłem. I to jest jego prędkość w trybie elektrycznym. Bardzo dobra. Zaskakująco. I powiedzcie mi, jak to jest. Wprowadzili w Volvo ograniczenie prędkości do 180 km na godzinę. W dodatku mylicie się, jeżeli myślicie, że da się je ściągnąć, ponieważ czujniki poukrywano w 4 czy 5 różnych miejscach. Może ktoś już odkrył, gdzie są wszystkie te miejsca, gdzie to jest zakodowane, żeby ze wszystkich 5 miejsc trzeba by to pościągać, żeby samochód chciał jechać szybciej. I z jednej strony wprowadzili takie ograniczenie, a z drugiej macie samochód, który ma 455 koni mechanicznych, robi setkę, jak pokazaliśmy, 5,5 sekundy na mokrym, ma elektryka na pokładzie, który do 144 km na godzinę go rozpędza. Gdzie sens i logika, ja się Was pytam, tam w tym Volvo? Czyli rozumiem, jak przyspieszam od 0 do 100 w 5 sekund, to nie ale jak chcę jechać 185 po niemieckiej autostradzie, to już tak? No dobra, rozładowaliśmy się. Mamy 0 km zasięgu na baterii, co nie znaczy, że w tej baterii nie ma wcale prądu, bo pamiętajmy o tym, że nigdy pluginy i hybrydy nie rozładowują baterii do samego końca. Zawsze tam zostaje trochę tej energii, ta bateria jest cały czas lekko podładowywana po to, żeby choćby zrobić cały czas to 0-100 w takim czasie, jak my zrobiliśmy, choćby po to, żeby właśnie wyłączać silnik czasami, żeby sobie odpoczął spalinowy, ruszyć tylko na elektryce, ale w takich warunkach jak teraz, jak jedziecie stabilnie, o proszę bardzo, wchodzimy na 120, resetujemy się, proszę bardzo i jedziemy. W takich warunkach jak teraz ten spalinowy głównie stanowi napęd dla auta, ale czasami też podładowuje tą baterię właśnie po to, że jak zwolnicie i zaczynacie przyspieszać, to móc z tej baterii energię uwalniać, żeby napędzała silnik elektryczny, żeby cały czas była możliwa sytuacja, gdzie ten tylny napęd Wam dopnie i będziecie mieli napęd na 4 koła, jak na przykład samochód poczuje uślizg. Pierwszym plusem na pewno w tej nowej T8 Recharge jest to, że ma większy zbiornik paliwa, te 70 litrów zamiast 50, więc zakładając, że spali nam 8 przy takiej spokojnej jeździe, a tak zakładam, że powinno być, no bo to jednak hybryda, no to jak 8 przy 120 pali, dobra, 9 niech będzie, no to i tak powinniście przejechać 800 km na zbiorniku paliwa, to całkiem sensowny rezultat. Ceny zaczynają się od 403 tysięcy złotych za podstawową wersję, ta w podstawie kosztuje 430, ale jak zaczniecie sobie dokładać te wszystkie bowersy, lepszą skórkę, elektrykę, wentylowane fotele, szklany dach, którego tutaj nie ma, no to spokojnie zbliżycie się do pół bańki za 4-cylindrowe Volvo, ale z elektryką, przejeżdżające 50-60 km tylko na prądzie i naprawdę ze świetnymi osiągami. I cena nie jest problemem tego samochodu, naprawdę żadnym, najmniejszym nawet. Problemem jest to co tutaj widzicie w tym rogu. Spróbuję Wam to powiększyć i zaznaczyć. To nie jest żart. Volvo XC90 T8 Recharge pali minimum 11 litrów przy spokojnej jeździe
trasą szybkiego ruchu. I jak pojedziecie autostradą i będzie szybciej, to 13-14 to on po prostu jak głodny niemowlaczek kaszkę. W ogóle nie ma to żadnego znaczenia dla niego. Nie ma ilości paliwa, których ten samochód nie byłby w stanie pochłonąć. Dynamiczna jazda, naprawdę, po niemieckiej autostradzie to potrafi się zamknąć w 17-18 litrach. I wtedy macie zbiornik 70-litrowy, co na 300 km? To jest jakiś żart. I jeszcze nie byłoby to problemem, gdyby ten samochód służył głównie do jazdy po mieście, a czasami tylko do wypadów poza miasto. Prawda jest taka, że XC90 w mieście to jest za wielki, za ciężki kloc, żeby używać go codziennie. Taki samochód za pół bańki kupuje się właśnie po to, żeby nim podróżować. Jechać nad morze, jechać w góry, na biwak 300 km 500, 800, do Chorwacji 1200, na południe Włoch 1800. Więc jedźcie teraz takim samochodem właśnie do Chorwacji, który przy 120 pali 11, a jak zapakujecie go bagażami, ludźmi, dojdą do tego kolejne kilogramy, to spalanie średnie z trasy to będzie 13-14 litrów. Więc musicie naprawdę dobrze rozważyć. To jest fajny samochód, przepraktyczny. Pod względem praktyczności nic mu nie dorównuje w tym momencie, co jest na rynku, nawet nowocześniejsze SUV-y. Ma bardzo dobry, bardzo płynny, zaawansowany, szybki, świetnie działający ten napęd plug-in. Nie orientujecie się, kiedy włącza się spalinówka, kiedy wyłącza. Jak jest niepotrzebna, to nie pracuje. Jak samochód jest naładowany, jeździ świetnie, zarówno na samej elektryce, jak i na połączeniu silnika elektrycznego ze spalinowym. Pod względem prowadzenia, owszem, odstaje od konkurentów, ale czy na pewno oczekujecie tego, że będziecie mogli w sportowy sposób wchodzić w zakręty i że w takim aucie będzie nadsterowność i że będziecie mogli się bawić nim na torze? Nie. Więc wystarczająco spełnia wszystkie te funkcje, które powinien. W dodatku pod względem estetyki ma 8 lat i błagam Was, nadal świetnie wygląda. Jeżeli chodzi o spalanie, jest to jedno wielkie nieporozumienie. Dlatego jeżeli zamierzacie takim autem podróżować tak, jak zostało do tego stworzone, czyli na dalekie odległości, to sobie kupcie diesla D5 Mild Hybrid, który będzie palił w tych warunkach połowę tego.